Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Ogubski, przyjechałem z Łodzi, reprezentuję telewizję kablową i postanowiłem przybliżyć naszą przygodę z Vanguardem, który można powiedzieć, że ocalił nas. I tak też, jeżeli chodzi o moją firmę, działamy 20 lat na rynku, głównie sprzedajemy wszystkie podstawowe 3 usługi, internet, telewizję, telefon. Telewizja jest rozbita tak naprawdę na 3. Jest to telewizja analogowa, IPTV i cyfrowa DVB-T. Pozostałe rzeczy, o których warto wspomnieć, stosujemy sprzęty Junipera w warstwie trzeciej, routery głównie. Warstwa druga są to głównie switche Cisco do dystrybucji zarówno internetu, jak i IPTV. Jeżeli o mnie chodzi, ja zajmuję się całą techniką i wołają mnie wtedy, kiedy jest pożar. I taki właśnie nastąpił. Jeżeli chodzi o samą prezentację, przedstawię po kolei, w jaki sposób Vanguarda możemy wdrożyć w naszej sieci. Natomiast to nie są jedyne metody, które na pewno można zastosować. Powiem też o wymaganiach technicznych i o kartach sieciowych, które mogą wspomóc nas w walce ze sniffingiem i wzmożonym ruchem. Sam tuning serwera i systemu jest konieczny do tego, o czym było wspomniane na poprzednim panelu, że standardowe rozwiązanie, czyli zainstalowanie oprogramowania na zwykłym serwerze absolutnie nie wystarczy. Tutaj trzeba trochę pogrzebać. Potem przejdziemy do konfiguracji Vanguarda z Juniperem. Powiem, jak szybko działa cały system i wspomnę też o kilku ważnych aspektach, o których warto pamiętać na Juniperze, w jaki sposób zabezpieczyć dodatkowo routing engine. I na końcu wspomnę, co w przyszłości może się zmienić w systemie ochrony. Nasz przypadek. Zaczęło się tak, że planowałem wdrożenie systemu, ale tak jak było to wspomniane, odkładałem to, a to później, a to jeszcze nie to rozwiązanie. Różnego rodzaju testy robiliśmy. Aż w końcu przyszedł styczeń i dostawaliśmy jak w zegarku godzina 17, 21, 22, 3-minutowy do 5 minut atak w taki sposób, żeby rozpięło nam sesję BGP. W związku z tym wszyscy klienci po trzecim takim dniu byli w niebo wzięci. W związku z tym trzeba było szybko coś zrobić. I tak też przygotowania trwały właściwie całą dobę. Po to, żeby jak najszybciej to zrobić, żeby wdrożyć to i żeby się chronić. Potem przystąpiliśmy do testów BGP, które okazało się, że też trzeba kilka rzeczy poprawić. Nastąpił blackholing i tuning systemu tak, żeby działało to szybko. Przykładowe ataki i raporty, które Vanguard jest w stanie na przykład przesłać mailem. Dla tych, którzy nie widzą tych mniejszych adresów, to są nasze adresy, które były atakowane. W większości przypadków byli to pojedynczy klienci, którzy grali w gry. A ponieważ na tym jest całkiem niezły biznes, to warto takiego gracza wyrzucić z gry i do tego dużo nie potrzeba. Wystarczy 5-sekundowy atak 160 000 pakietów, bądź też inne mniejsze. Najdłuższe trwały od 3 do 10 minut, natomiast one były dosyć krótkie. Stąd też początkowo, jak wdrożyliśmy rozwiązanie bazujące na NetFlowie, to w ogóle kompletnie nie zdawało egzaminu, trzeba było zastosować inny sposób. Z pomocą przyszedł Vanguard, który został polecony przez Adama Wiechnika Zatmana, za co bardzo dziękuję. Jak widać, cenowo mamy bardzo niskie stawki. To są opłaty roczne. Vanguard dzieli się na 3 główne produkty. Pierwszym z nich jest OneSite. OneSite jest bardzo fajny, jeżeli chcemy zobaczyć w ogóle, co w trawie piszczy, natomiast absolutnie nie jest to system, który w jakikolwiek sposób nas ochroni przed czymkolwiek. Do tego głównym jest Vanguard Sensor, który jest w stanie złapać te sygnatury ataków. My możemy określić również ręcznie przez GUI, co jest atakiem albo co jest ruchem ponad standard. Również Vanguard Sensor ma profile, które pozwalają na to, żeby uczył się ten system, co to jest anomalia. To jest spotykane w znacznie droższych rozwiązaniach, natomiast włączenie profili wiąże się tylko z tym, że włączamy ten pstryczek bądź nie.
Grzebanie w tym systemie i w funkcji matematycznej, która się tym zajmuje, jest przez producenta niezalecane. W związku z tym nie jest to udokumentowane, jeżeli ktoś będzie tego szukał. Vanguard Filter jest to podstawowy moduł całości rozwiązania, który jest absolutnie konieczny, jeżeli mamy do czynienia z portalem na przykład, który nie możemy po prostu sobie zblackholować, tak, bo wtedy po prostu go nie będzie. Także nie może być to permanentna ochrona, musimy ten ruch z boku przefiltrować i zaraz powiem, jak to wygląda. Aha, jeszcze zapomniałem wspomnieć, że dla tych, którzy będą zainteresowani przykładowo po testach, jest kod rabatowy tu na dole. Pierwszym trybem działania jest to sensor i filtr z routingiem BGP. Sensor podłączony jest w tym przypadku za pomocą flowów bądź pick-upa, natomiast jeszcze raz zalecam, żeby to było po prostu jako pasywny monitoring, czy też ciskowy airspan, czy po prostu mirror portu, dlatego że my potrzebujemy złapać bardzo szybko ten atak. W tym przypadku mamy dwóch prowajderów, z których dostajemy atak, Vanguard wykrywa to, przekierowuje ruch na filtr i filtr wyfiltrowuje cały ruch sygnaturami ataku. Pozostały prawdziwy ruch pożądany bez tych sygnatur wraca sobie spokojnie do sieci. To jest oczywiście rozwiązanie, jeżeli mamy wystarczające zasoby w sensie łącza, bo jeżeli niestety nie przyjmiemy tego ruchu do siebie, tak, i nasze łącza się wysycą, to niestety doprowadzimy do rozpięcia sesji i to rozwiązanie w tym przypadku nie jest najlepsze. Kolejnym trybem to jest uproszczenie tego wszystkiego i zmontowanie tego na jednym serwerze, co też jest możliwe. Wtedy odpada nam jak gdyby koszt dodatkowego serwera. Rozwiązanie dla tych, którzy na przykład nie mają routingu BGP, wprowadzenie tylko routingu po to, żeby Vanguard działał, myślę, że jest przesadą. Dla nich można zastosować spokojnie to w trybie inline w warstwie drugiej. A to, czym my się dzisiaj zajmiemy, to jest typowy black holing, czyli remotely triggered black hole routing. I do tego potrzebujemy tylko sam sensor, który jest dosyć dobrze przygotowany i o tym dzisiaj będę mówił. Sam schemat działania jest dosyć prosty. Większość pewnie słyszała. Mamy dwóch prowajderów, w naszym przypadku jest to Atman i GTT, były TNet. Podłączone mamy do switcha pasywnie Vanguard z kłagą BGP do dystrybucji prefiksów. Następuje atak. Vanguard natychmiast to wykrywa. Producent podaje, że jest to do 5 sekund i faktycznie tak jest, więc jest to dosyć szybko. Dostajemy informację, na jaki prefiks ten atak jest przyszykowany. Oznaczamy go w naszym przypadku Community 666. Przekazujemy do naszego Junipera. Nasz Juniper następnie zdejmuje nasze community, bo jest niepotrzebne do niczego i markujemy to community zgodnym z tym, co przekazał nam po prostu ATM. Dla nich jest to 2666 community odpowiadające za black holing, dla GTT są to 3 szóstki. Pierwsze liczby to są numery systemów autonomicznych tych prowajderów. Po tym następuje blokada na wejściu u tych prowajderów w taki sposób, żeby ruch kierowany na ten prefiks, który przekazaliśmy do black holingu, nie przychodził żaden ruch i wszystko wraca do normy. Same wymagania techniczne, które producent ma na stronie, nie są duże. Szczerze powiedziawszy, po prostu zwykły system, tak, może to być Debian czy Red Hat, no cokolwiek, paczki są gotowe. Instalacja całego systemu zajmuje około 5 minut, także nie jest to dużo. Jeżeli chodzi o karty sieciowe, tu jest tak naprawdę droga do popisu, można wybrać bardzo dużo, o czym za chwilę. Sam system dużo nie zajmuje, 10 giga w zupełności wystarczy, ale jeżeli chcemy wykorzystać zbieranie statystyk, generowanie grafów do całości sieci i chcemy to przytrzymywać, wtedy warto jednak tego miejsca mieć więcej. I przede wszystkim polecam, żeby system był na dyskach SSD. Dyski SAS-owe 15 000 obrotów w naszym przypadku się nie sprawdziły. Mimo różnych zabiegów po prostu ten system miał zbyt wysokie I/O weight, czyli długo system czekał na różnego rodzaju operacje od czytu zapisu. Więc jeżeli chcemy tylko mieć samą blokadę, bez tych wszystkich wykresów, bez zbierania tych danych,
W takim razie można spróbować pokusić się o dyski normalne obrotowe. Jeżeli chodzi o karty sieciowe, tego jest bardzo dużo. Nie wszystkie z tych firm na pewno są popularne w Polsce, natomiast warto zwrócić uwagę też na rozpiętość cenową, którą mamy. Oczywiście najdroższa karta NiPad-TH setkowa jest w tej chwili jedyna. Jest to profesjonalna karta, która jest w stanie przejąć siebie większość obowiązków, zarówno pod względem CPU, jak i dodatkowych funkcji, które niektórzy operatorzy mogą potrzebować, jak na przykład synchronizacja zbierania danych, czasu. Tego typu funkcje wszystkie są dostępne w tych wyższych kartach, droższych, czy to NiPad-TH, czy Emulexa, popularne karty DAG. 1-gigowa karta nie jest droga, jak widać, natomiast już dziesiątka ma tą swoją cenę. Plusem w tych kartach jest to, że producenci dostarczają drivery, które są w stanie odciążyć maksymalnie system w taki sposób, żeby on się zajął tylko processingiem, przykładowo dla Vanguarda. My natomiast zrobiliśmy to na Intelu, który po prostu był. Mieliśmy serwer z kartami dziesiątkowymi Intela, w związku z tym spróbowaliśmy. Na razie tego ruchu nie mamy dużo, natomiast mamy w planach skorzystanie z driverów przykładowo PF-Ringa. Tutaj programista Luca Deri od wielu lat udziela się na różnego rodzaju prezentacjach wspólnie z Intelem i wypracował kilka bardzo fajnych produktów, które mogą się bardzo przydać przy normalnych operacjach sieciowych, niekoniecznie w przypadku ochrony DDoS-a. Te drivery pozwalają zupełnie ominąć tak naprawdę warstwę systemu i pozwolić na łapanie całego ruchu praktycznie z pełną wydajnością karty, z minimalnym obciążeniem CPU, jeżeli nie zerowym. Jeżeli chodzi o PF-Ringa, Vanguard już go wspiera. Dodatkowym jeszcze takim ciekawym projektem zupełnie darmowym jest NetMap. To jest kolega tak naprawdę z Uniwersytetu Luca Deri, więc to są takie dwa podobne projekty, aczkolwiek bardziej skomercjalizowany jest PF-Ring. NetMap również ma być wspierany przez Vanguard w późniejszych wersjach, natomiast jeszcze nie wiem kiedy, bo producent nie powiedział. Natomiast dla kart Myricoma Sniffer wersji drugiej, wersji trzeciej to jest różnica główna taka, że wersja trzecia jest również dla Windowsów, czyli WinPackup będzie obsługiwana od następnej, która jest planowana za 2-3 miesiące. Optymalizację systemu trzeba zacząć od samego jego początku. Jeżeli mają Państwo aplikacje, które wymagają najniższych opóźnień i największej responsywności systemu, warto zajrzeć do poradników, które są stosowane przy serwerach do tradingu różnego rodzaju. Te serwery tak naprawdę są tuningowane na zasadzie mikrosekund, dlatego że to są straty i wszystkie systemy giełdowe w ten sposób są docierane, żeby zmniejszyć jak najbardziej opóźnienia. Dlatego my zaczęliśmy od samego dołu, czyli od BIOS-u. Wyłączamy wszystkie funkcje, które są związane z wirtualizacją, bo tego producent nawet nie zaleca. Powoduje to dodatkowe zwiększenie opóźnień. Wyłączamy też kwestię pamięci, czyli sprawdzanie, czy nie pojawił się błąd. Mając w tej chwili serwery wszystkie z pamięciami ECC, myślę, że można spokojnie sobie na to pozwolić. Nam system działa cały rok, jeszcze nie doszło do żadnego poważnego zatrzymania systemu, więc to też trzeba wyłączyć. I również wypadałoby wyłączyć bądź zmienić Power Profile w taki sposób, żeby w żaden sposób czy sieciówka, czy cały system nie został usypiany. Dlatego, że podczas ataku ten system nie może się budzić. On musi być już przygotowany na to, żeby przyjąć na siebie ten duży ruch. Dokumentację do tego można znaleźć w internecie. One nie są wszystkie bardzo aktualne, ale tego jest naprawdę sporo. Największa dokumentacja bodajże to jest na IBM-a z Redbooków, która ma około 600 stron. Także tego tuningu można trochę zrobić. Kolejna sprawa to już jest warstwa wyższa w samym Linuxie. Jeżeli nie będziemy korzystać z tych driverów, które odciążają nam system, musimy sami pogrzebać i w przypadku dużego ruchu należy przypisać kolejki tak naprawdę karty sieciowej do pojedynczych korów. Na pewno tego nie zrobimy bez włączenia tego pierwszego, czyli IRQ balancer musi zostać absolutnie wyłączony z systemu, najlepiej odinstalowany, dlatego że on będzie nam przeszkadzał.
Gotowe skrypty, w jaki sposób to zrobić, przykładowo ma Intel, więc wystarczy wykorzystać skrypt, podać zakres core'ów i sieciówek i system zrobi to za nas. Bardzo ważna rzecz, żeby mieć najnowsze drivery Intela, dlatego że te, które są standardowo w kernelu, mają dużo gorszą wydajność i znacznie zwiększają obciążenie CPU. Także to trzeba zrobić. Następna rzecz, która jest bardzo ważna, to jest składowa systemu Vanguard, to jest proces VanSNIF. VanSNIF zajmuje się tym, że przypinamy go do karty sieciowej i ten proces zbiera wszystkie dane, w związku z tym on musi mieć dużo miejsca do tego, żeby móc rozwinąć skrzydła, dlatego najlepiej, żeby był na pojedynczym korze, nie przypisany do niczego sam sobie. Na razie trzeba zrobić to ręcznie, task setem albo skryptem, który za chwilę pokażę. W wersji następnej ma być to już normalnie wybierane z GUI, także CPU Affinity będzie można wybrać już z poziomu samego Vanguarda, niekoniecznie pod spodem robić to w systemie. Następna sprawa, jak już zrobiliśmy w BIOSie zmiany w stosunku do procesora, warto przestawić to również w samym systemie, dlatego CPU scaling governor powinien być przestawiony na performance bądź on demand w zależności od dystrybucji i kernela. Tu poniżej przedstawiam taki poradnik Mellanoxa, który jest jedyny, chyba najciekawszy w internecie, jaki znalazłem, który właśnie traktuje o tuningu samej karty sieciowej i co zrobić w systemie. Część z tych informacji jest, wiadomo, skupiona bardziej na Mellanoxie, natomiast 90% tych informacji spokojnie można zastosować do każdego producenta karty sieciowej. Kolejna rzecz to jest IO Scheduler. Nasz system do Vanguarda najlepiej, żeby był bliski 0.0 albo 0.1 na IO wait, w taki sposób, żeby żadna operacja odczytu czy zapisu nie powodowała żadnych opóźnień dla całego systemu. Dlatego warto przestawić schedulera na stałe, można to zrobić w grubie, tak jak tutaj. Niektóre systemy mają w standardzie CFQ, jest to najgorszy możliwy scheduler, jaki można sobie wyobrazić do operacji bardzo intensywnych. Dlatego znacznie lepiej zachowuje się deadline. NUPA nie polecam, dlatego że on jest wrażliwy na pojedyncze operacje. Jeżeli przykładowo naszą bazę danych będziemy kopiować i ma 20 giga, to dopóki ten proces się nie skończy, wszystkie operacje będą czekały. Dlatego NUP jest bardzo fajny dla dysków SSD, ale ma tą wadę, że on jest raczej do pojedynczych operacji. To częściowo przewidział producent i to jest tak naprawdę widok z samego Vanguarda. Jeżeli włączymy zbieranie flowów czy grafów, możemy to zapisać w ramie i przerzucić dopiero na dyski obrotowe. Natomiast ta funkcja w naszym przypadku nie działała za dobrze i dalej system miał wzmożone IO wait. Było znacznie mniejsze dzięki zastosowaniu RRD cache i dodatkowo zapisu w ramie, ale dalej to jeszcze nie było to. Dlatego myślę, że to jest opcja dla tych, którzy będą mieli po prostu mały zakres adresacji. Jeżeli mamy 256 adresów, tych wykresów znacznie będzie mniej. Jeżeli mamy tysiące albo setki tysięcy, tutaj myślę, że bez SSD się po prostu nie obejdzie. To jest skrypt, o którym mówiłem. Po miesiącu czy po 2 miesiącach po zalogowaniu się na serwer Vanguarda nagle okazywało się, że system coś muli. No nic dziwnego, jeżeli 3 procesy VanSNIF były przypisane do pierwszego zerowego cora. W związku z tym taki skrypt w kronie póki co na razie raz na 15 minut chodzi, przypisując od 3. cora po kolei każdy proces Vanguarda za pomocą polecenia taskset. To jest generalnie po to, żeby każdy z tych procesów miał swoją siłę do tego, żeby wyłapać duży atak. W nowej wersji wygląda to już znacznie ładniej. Przejdziemy teraz do schematu konfiguracyjnego. Lewa część to jest ta strona nasza, prawa to będzie my provider i podzieliłem to na 4 takie slajdy. Najpierw zajmiemy się konfiguracją Quagi. Quagga wbrew pozorom, jeżeli ktoś będzie pod atakiem i będzie musiał to szybko zrobić, no nie jest specjalnie sympatyczna. Tak naprawdę dokumentacja, która do niej jest można powiedzieć, że wystarczająca, ale do tego, żeby coś więcej w niej zobaczyć albo sprawdzić, no jest to trochę problematyczne, stąd producent rozważa wdrożenie EXA BGP, które jest znacznie lepiej udokumentowane
i przyjemniejsze dla tych, którzy preferują notację juniperową, dlatego że jest dokładnie taka sama. Rozpoczynamy od stworzenia sesji internal BGP pomiędzy naszym routerem a samą Quagą. Stosujemy tutaj opcję z Next Hop Self, dlatego że zależy nam, żeby prefiks sesji internal BGP był prawidłowo zimportowany do sesji eBGP. Bez tego to nie będzie działać. I to, co robimy w momencie, kiedy Vanguard wykrywa atak, wstrzykuje tutaj do Quagi pojedyncze prefiksy i markujemy je z community 666. I przesyłamy do naszego routera. Strona druga jest dosyć prosta, tak naprawdę zdefiniowana wewnętrzna sesja BGP. Co jest ważne, importujemy tutaj wszystko za pomocą polityki Vanguard i co też jest również ważne, absolutnie nic nie eksportujemy do Quagi, żeby ona również niczym się nie zajmowała, tylko samym przekazywaniem tych prefiksów, które mamy wykorzystać do blackholingu. I jak wygląda ta polityka? Polityka zaczyna się od terma, w którym robimy wyjątki. Może się zdarzyć tak, że w naszej sieci mamy kilka prefiksów bądź adresów routerów, czy to ważnych serwerów, które pod żadnym pozorem nie mogą być po prostu zblackholowane. Vanguard ma dodatkową opcję w konfiguracji, w której można wykluczyć to z prefix listy, natomiast jeżeli z jakiegoś powodu dział sieciowy, który zajmuje się utrzymaniem juniperów, niekoniecznie ma dobre kontakty z tym drugim działem, lepiej sobie zrobić furtkę i zastosować tego typu term, w którym po prostu wszystko, co jest z protokołu BGP, ekskludujemy i odrzucamy z importu do tablicy BGP. Następny term zajmuje się tym, że wszystko, co dostaniemy z protokołu BGP z ustawionym Community Vanguard, czyli tym 666, dodajemy jeszcze dodatkowo filtr, aby zimportować tylko prefiksy, które do nas należą. Tutaj dla przykładu mamy to 222 i 333 z różnymi maskami i co jest ważne, przyjmujemy tylko prefiks 32-bitowy, czyli pojedyncze hosty. Następnie zdejmujemy to community, bo jest do niczego już niepotrzebne, dodajemy community odpowiednio dla każdego z prowajderów, tak jak dostaliśmy to wcześniej na rysunku. Druga część, czyli jak wygląda eksport, w tym przypadku do Atmana. Polityka jest dosyć prosta, importujemy to, co chcemy. Od naszego prowajdera możemy tam dorzucić kilka swoich rzeczy, local prefy bądź tego typu rzeczy. W tym przypadku nie ma to znaczenia. To, co jest najważniejsze, to jest po prostu eksport, czyli to, żeby ten prefiks, który ma zostać poddany blackholingowi, trafił jak najszybciej do naszego upstreamowego prowajdera. Dlatego pierwszy term, czyli blackhole, w tym przypadku wszystko z protokołu BGP, z community ustawionym, czy to jest blackhole ATM, czy blackhole GTT, akceptujemy i rozgłaszamy do naszego prowajdera. Dodatkowo rozgłaszamy oczywiście listę swoich prefiksów PI, które standardowo są rozgłaszane na tego typu sesjach. Kolejny term jest tylko do tego, że nie akceptujemy tranzytu na tej sesji. Jeżeli będziemy mieć bardzo dużo tych sesji, które dostarczają nam blackholing, ta linijka może być troszkę nieprzejrzysta, dlatego można wykorzystać do tego zbiorowe community i określić ich członków, podając jako target numer AS-a i po prostu community odpowiadające za blackholing. Wtedy tak naprawdę możemy to skomasować w jedną linijkę i tutaj nie będzie nawiasu, tylko będzie po prostu jedna referencja do tej niższej rzeczy. Jak szybko działa system? No, bardzo szybko. Mamy tutaj 4 sekundy, które udało mi się zmniejszyć do 2 maksymalnie, dlatego że cały czas ciąży nam Quagga. Rozpoczynając od importu prefiksu, w tym przypadku ręcznie, do Vanguarda, w ciągu sekundy zostaje nawiązana komunikacja między Quaggą. Quagga otrzymuje prefiks i przesyła go do naszego Junipera. Nasz Juniper w ciągu 3 milisekund jest w stanie odebrać ten prefiks, zmienić community i rozesłać go natychmiast do swoich peerów, czyli do upstreamowych prowajderów. Także cała operacja, jeżeli detekcja będzie w ciągu sekundy, będzie trwała 5 sekund, jeżeli w ciągu 2 to 6. Jeżeli zmienimy Quaggę na EXA-BGP, co mam nadzieję się wydarzy w niedalekiej przyszłości, ten czas jeszcze będzie można zmniejszyć. Dlatego tak ważne jest, aby
ten czas detekcji był jak najkrótszy, bo jeżeli mamy atak 5 sekund, to jaki sens jest reagować po 10, tak? Dodatkowa rzecz, która nie zawsze jest wykorzystywana, bardzo polecam wszystkim, którzy mają większe systemy juniperowe albo nawet mniejsze, to jest książka Douglasa Hanksa, która ma przygotowany cały template dla Junipera, dzięki któremu tak naprawdę wdrożenie tego template'u zajmującego się ochroną routing engine'u może zająć nawet 2-3 dni. Ale to się zwróci bardzo szybko, dlatego że ten template bazuje na funkcjach, które wykorzystają funkcje, dzięki którym nie będzie trzeba za każdym razem definiować nowych poliserów, dodawać prefix list, grzebać w tym całym systemie. Dlatego powiem, dlaczego warto zabezpieczyć routing engine. Jeżeli nie zabezpieczymy portu 179 odpowiedzialnego za BGP, dosyć sporo blogów było na ten temat, że niewielki ruch typu 20-30 mega był kierowany właśnie na ten port, co powodowało w przypadku Juniperów destabilizację całego procesu RPD i tak naprawdę rozpinania tych sesji. Dlatego jest to o tyle ważne, że poza Vanguardem i Blackholingiem routing engine również musi być zabezpieczony. W książce nie ma nic na temat IPv6, dlatego pozwoliłem sobie dorzucić tutaj, jak wygląda ta reguła również dla IPv6 i zajmiemy się przykładem jednym. Do całości odsyłam do książki, bo jest dosyć spora, ale naprawdę polecam. I zajmiemy się tym pierwszym filtrem na akcept BGP. Notacja juniperowa jest zawsze taka, że najpierw akceptujemy po kolei, lecimy po kolei filtrami, a na końcu odrzucamy wszystko. I tak też filtr na akcept BGP wygląda tak. Dodajemy pierwszą flagę pomijającą tak naprawdę ten cały schemat. Ta flaga jest po to, że jeżeli mamy konfigurację całego naszego systemu i mamy przykładowo gałąź system, to za każdym razem pisząc show configuration, no nie musimy wiedzieć, jak wygląda konfiguracja SNMP i pozostałych rzeczy. Tego można tak naprawdę oszczędzić sobie, stosując tego typu flagi w całym drzewie Junosa. Dzięki temu show configuration coś będzie pokazywało tylko to, co chcemy. To zawsze można pokazać, stosując po pipe'ie dodatkowy display i wtedy zobaczymy wszystko, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W tym przypadku dla tego filtru akceptujemy wszystko ze źródeł naszych sąsiadów bądź logicznych sąsiadów. Jeżeli przykładowo mamy też lokalne adresy BGP, też można taki filtr tutaj spokojnie i prefix listę dodać. I akceptujemy docelowo do naszego routera bądź do naszego routera w logicznym systemie. I na końcu akceptujemy, dodajemy sobie licznik w razie wykresów, czy w ogóle sprawdzenia, czy ten filtr będzie działał. Powiem, jak wygląda ta prefix lista, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Prefix lista korzysta z funkcji apply path. Ona właśnie robi to, co mówiłem, czyli zbiera z całego naszego systemu po kolei wszystkie adresy IP w obrębie interfejsu, VLAN-u i adresacji, którą mamy przypisaną. Jeżeli mamy logiczne systemy, to będzie to złapane w tym miejscu. Jeżeli mamy lokalne adresy, trzeba tylko zmienić troszkę strukturę tej funkcji. Dla szóstki trzeba dodać dwukropek i dodatkową gwiazdkę. Także nie jest to dużo, to bardzo dużo oszczędza czasu. Także wszyscy, którzy tego nie mają, a myślę, że warto spojrzeć na tą funkcję, oszczędzi dobre kilka godzin w skali roku albo i więcej. I mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli wykonamy komendę show configuration policy options prefix list router IPv4, dodamy display inheritance, rozwinie nam się to do wszystkich adresów po kolei złapanych w całym naszym drzewie konfiguracyjnym. W tym przypadku mamy tu pierwszą stykówkę, potem większą klasę, stykówkę i większą klasę. To, co jeszcze warto się zastanowić, jeżeli mamy do czynienia z częstym rozpinaniem sesji albo nasza ochrona nie jest w stanie tak szybko wyłapać tego wszystkiego, można podnieść troszkę BGP timery. Aczkolwiek trzeba to robić we współpracy ze swoim prowajderem, bo te wartości z jednej i z drugiej strony muszą być takie same. To, co widać domyślnie w Juniperze, mamy 90 sekund na to, że jeżeli atak będzie trwał 91 sekund, mamy 100% szansę, że nasza sesja będzie rozpięta.
Także warto się nad tym zastanowić, czy blokować kompletnie do zera. Kwestia praktyki, ja tego jeszcze nie robiłem. Nie mamy takich długich ataków. Co nowego na froncie? Nie wiem, czy Państwo słyszeli o FlowSpecu. Jest to dosyć popularny termin. On już jest dosyć długo. Został zapoczątkowany przez Cisco, Junipera i Arbora, czyli właściwie wszystkich zainteresowaniem spieniężeniem tego rynku ochrony. Wsparcie tak naprawdę już jest dosyć długo, bo od Junosa 7.3 nowe funkcje, czyli in-software routing upgrade i non-stop routing ma być planowane w wersji 15. I w planach jeszcze jest, bo niestety nieoficjalnie redirect, czyli przekierowanie przykładowo właśnie na filtr za pomocą FlowSpeca bądź IPv6. To, co jeszcze jest ważne dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest FlowSpec, jest to redystrybucja filtrów za pomocą protokołu BGP po tak naprawdę całej naszej sieci. Jest to o tyle fajne, że w prosty i szybki bardzo sposób możemy limitować przykładowo atak. Nie musimy go blokować zupełnie za pomocą blackholingu, ale możemy na przykład ograniczyć, że jeżeli do naszego serwera www przychodzi więcej niż 300 megabitów, zaczynamy dropować trafik zwykłym poliserem. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że może być przyjaznym dodatkiem do całości blackholingu. Natomiast to rozwiązanie ma jedną wadę. Na pewno nie będzie tak, że przykładowo ATM nie przyjmie od nas wszystkich reguł tych filtrów za pomocą tego protokołu. Jest to po prostu zbyt niebezpieczne. Dlatego z pomocą przychodzi projekt Firewall on Demand Greków, który za chwilę pokażę. Całe GRNet tak naprawdę dosyć prężnie działa również w wirtualizacji. Natomiast jeżeli chodzi o ten projekt, jest wdrożony i on spokojnie działa. Projekt jest oczywiście darmowy, do tego jest GUI, które w przypadku prowajdera instalujemy na serwerach, dodajemy swoich klientów, dodajemy polityki, czyli zakres adresacji, w jakich filtrach i ograniczeniach mogą się poruszać i wtedy wystawiamy tak naprawdę bezpieczny system do tego, żeby nasz klient mógł w tym sobie grzebać, tak? W przypadku FlowSpeca tak otwartego zupełnie jest to za duże niebezpieczeństwo, więc tego typu taka brama systemowa musi po prostu powstać. Czy będzie to popularne? Ciężko powiedzieć. Na razie mają to jednostki akademickie, pozostali raczej stosują rozwiązania wysoko płatne bądź innych firm po prostu gotowce. EXA BGP już tak naprawdę jest spokojnie przygotowana do tego, żeby sobie to potestować. Na każdym Juniperze, jak Państwo wrócą do swoich firm, można zestawić taką sesję BGP, wysłać jakiś prefiks do FlowSpeca i zobaczyć, jak to działa. Wygląda to zupełnie tak jak sesja BGP, tylko tyle, że w środku mamy informacje o filtrach. Powiem jeszcze o tym projekcie. On jest dosyć prosty. Tak naprawdę w ciągu jednego dnia można go sobie postawić. Jest to prosty panel do zarządzania. Przepraszam za to środkowe pośrodku, ale niestety był to najlepszy zrzut ekranu, jaki był dostępny w internecie. To, co widać tutaj, mamy regułę, że od danego źródła adresu do docelowego adresu mamy wszystko odrzucić. Ten prefiks jako filtr jest aktywny i wyłączy się 19 stycznia 2012. Te wszystkie filtry z założenia są z jakąś datą ważności. One nie mogą być zawsze, natomiast w niektórych przypadkach można je zostawić na stałe. Jeżeli przykładowo do naszego serwera NTP leci 200 MB, no to raczej nie jest to normalne. Więc w tym przypadku można to zrzucić. Jak wygląda komunikacja tego systemu z Juniperem? Jest to wykonane za pomocą protokołu netconf. Jest to dosyć szybkie, są dość obszerne logi, także można to zobaczyć w akcji w dosyć prosty sposób.
I teraz warto też wspomnieć, że jak się zabezpieczamy, to kompletnie, bo co prawda z polskich X-ów tego ruchu nie będzie dużo w przypadku ataku, ale się trochę zdarza. I przykładowo na tych X-ach również są wspierane sesje z blackhollingiem. Dlatego jeżeli zabezpieczyliśmy sobie swoich prowajderów od świata, można również to zrobić wewnętrznie. Większość punktów wymiany to już ma, pozostałe punkty, z którymi się kontaktowałem, planują, także myślę, że jest to kwestią czasu. I to by było na tyle. Jeżeli są pytania, to zapraszam. Cześć, mam takie pytanie, dlatego że mówiłeś, że wasza ochrona działa na zasadzie blackholingu adresów IP. Czy możesz powiedzieć, ilu klientów jest whitelistowanych? Czy biznes narzeka, no bo wiadomo, jeżeli blackholujesz kogoś i zaczniesz go wycinać co wieczór na przykład, to ktoś się wkurzy, biznes się wkurza. Tak. Na szczęście biznes nie jest atakowany w naszym przypadku. Natomiast w przypadku biznesu jest to tak naprawdę kwestia, ile tego ruchu do nas przyjdzie. Tak? Jeżeli będzie taka potrzeba, że biznes będzie non-stop atakowany, dorzucimy Vanguard Filter. Tak? I wtedy damy sobie z tym radę. Natomiast jeżeli tego ruchu będzie 10 giga, a nasze łącza są 3 giga, to i tak z tym nic nie zrobimy poza blackhollingiem. Są może jeszcze jakieś pytania? Mamy parę minut, więc śmiało można zadawać. Jak nie będzie, to zapraszam, jestem cały czas dostępny. Podziękujmy w takim razie bardzo za prezentację.